Wyobraź sobie, że lądujesz w jednym z najsłynniejszych miast świata, Rio de Janeiro. Raj na ziemi, prawda? A potem wsiadasz do Ubera, który wygląda jak wrak po rajdzie Dakar. Pasy nie działają, kierowca prowadzi jakby właśnie brał udział w kwalifikacjach do Formuły 1, a w powietrzu unosi się podejrzany zapach alkoholu. Do tego jest późna noc, jesteś w nieznanym mieście, a kierowca, o dziwo, nie mówi żadnym znanym ci językiem, a znasz ich kilka. I wtedy dociera do ciebie, że twoje pierwsze doświadczenie z Rio to nie zachwyt, to strach. Ale to, co zobaczyliśmy potem, było jeszcze bardziej zaskakujące, choć nie zawsze w ten sam sposób. Dlaczego plaża Copacabana była jedną z największych podróżniczych rozczarowań w moim życiu? Jak to możliwe, że główna atrakcja Rio, figura Chrystusa, zniechęca do odwiedzin? Co w Rio potrafi naprawdę zachwycić? I jak wygląda codzienność w miejscu, gdzie turystyczny luksus miesza się z przytłaczającą biedą? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, ten film nie jest dla Ciebie. Ale jeśli tak jak ja, miałeś zupełnie inne wyobrażenie o Rio, to zostań, bo zaraz wszystko Ci pokażę. Zwiedzanie Rio de Janeiro zaczęliśmy z wysokiego C, od wyprawy na szczyt Corcovado, gdzie znajduje się słynna figura Chrystusa Odkupiciela. Na górę można dostać się pieszo, busem albo kolejką. My wybraliśmy tę ostatnią, bo to nie tylko wygoda, ale i atrakcja sama w sobie. Ta zabytkowa linia działa już od ponad 100 lat. Jej trasa mierzy 3,8 km i prowadzi przez tropikalny las Tijuca. Wagoniki wspinają się po stromych zboczach, a za oknami przesuwają się pocztówkowe widoki. Zielone wzgórza, szczyty i fragmenty miasta wyłaniające się spośród drzew. Kolejkę uruchomiono w 1884 roku jako pierwszą zębatkową linię w Ameryce Południowej, czyli taką, która daje radę na bardzo stromych odcinkach. Cała podróż trwa około 20 minut i zdecydowanie warto się nią przejechać. Po drodze kolejka zatrzymuje się przy kilku punktach widokowych, gdzie można wysiąść, zrobić zdjęcia i nacieszyć się panoramą Rio z różnych perspektyw. Witamy na szczycie. Na samą górę pod stopę Chrystusa można dostać się jeszcze windą. To ostatni krótki etap przed spotkaniem z ikoną Rio. Sam posąg ma 30 metrów wysokości, a jego rozpostarte ramiona mierzą aż 28 metrów. Całość razem z 8-metrowym postumentem waży około 635 ton. Stojąc u stóp figury Chrystusa, wiesz, że jesteś w wyjątkowym miejscu. Ale dopiero widok z góry Corcovado zapiera dech w piersiach. Dostarcza się stąd panorama, której się nie da zapomnieć. Zatoka Guanabara z 1000 wysepek i portem, góra cukru o charakterystycznym kształcie stożka, a poniżej słynne plaże Copacabana i Ipanema, tętniące życiem przez cały dzień. W oddali widać zielone wzgórza Tijuca, największego miejskiego lasu tropikalnego na świecie, a także stadion Maracana, gdzie bije serce brazylijskiej piłki nożnej. Nie brakuje też zabytkowego centrum miasta i Sambodromu, miejsca, gdzie co roku odbywa się słynny karnawał. A oglądając te widoki, to rzuć mi jeszcze kilka ciekawostek o samej figurze. Wnętrze konstrukcji tworzy żelbetonowy szkielet, natomiast powierzchnia pokryta jest ponad 1 milionem trójkątnych płytek z mydlinu, czyli lokalnego rodzaju łupka odpornego na wilgoć, erozję i zmiany temperatury. Pierwsze pomysły stworzenia takiej figury pojawiły się już w latach 50. XIX wieku, ale dopiero w 1921 roku, z okazji 100. rocznicy niepodległości Brazylii, Kościół katolicki w Rio de Janeiro rozpoczął realne działania. Projekt stworzył inżynier Aitor da Silva Costa, natomiast twarz i dłonie zaprojektowano we Francji przez rzeźbiarza Paula Landowskiego. Głowę natomiast wyrzeźbił Rumun George Leonida. Budowa zakończyła się w 1931 roku, a od tamtej pory posąg stał się ikoną nie tylko Rio de Janeiro, ale całej Brazylii. Zaprojektowany, by przetrwać ekstremalne warunki, jest odporny na wiatry o prędkości do 250 km na godzinę, a jego zewnętrzne warstwy regularnie wymagają konserwacji, zwłaszcza po częstych uderzeniach piorunów. W 2014 piorun ułamał palec, a w 2008 uszkodził głowę. Figura Chrystusa Odkupiciela powstała głównie dzięki wiernym, około $250 000. Dziś ponad 3 miliony zebrano z katolickich datków. Początkowo planowano przedstawić Chrystusa z krzyżem i globem, ale ostatecznie zdecydowano się na otwarte ramiona, symbol gościnności. Wewnątrz znajduje się system schodów i korytarzy prowadzących aż do głowy i ramion. To około 12 pięter.
teraz czas odpowiedzieć na jedno z pytań zadanych na początku filmu. Czy warto? Kiedy dotarliśmy do dolnej stacji kolejki, doznaliśmy lekkiego szoku. Przed nami tłum ludzi i kolejka, w której przyszło nam spędzić ponad 2 godziny, zanim w ogóle wsiedliśmy do pociągu. Po wyjściu z wagonika kolejne kilka minut czekania na windę, a na górze absolutne oblężenie. Każdy próbuje zrobić sobie selfie z figurą, co graniczy z cudem, biorąc pod uwagę zagęszczenie na metr kwadratowy. Żeby złapać dobre ujęcie widoku albo rzeźby, trzeba się nieźle nagimnastykować i walczyć o swoją miejscówkę. Szczerze mówiąc, po chwili chcieliśmy już tylko uciec. Co też nie było takie łatwe, bo na powrotny pociąg znowu trzeba było swoje odstać. No ale jak być w Rio i nie zobaczyć jego ikony? Kolejnym przystankiem naszej podróży jest Góra Cukru, jedna z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Rio de Janeiro. Nazwa Góra Cukru wywodzi się od jej formy, która przypominała dawnym portugalskim kolonizatorom stożkowe bloki rafinowanego cukru. Popularny towar eksportowany z Brazylii w czasach kolonialnych. Bloki, a dokładniej bochenki cukru odlewano w formie stożków, a po schłodzeniu owijano w tkaninę lub papier. Transportowane statkami były powszechnym widokiem w kolonialnych portach. Kolejka linowa Bondinho na Górę Cukru została otwarta w październiku 1912 roku. Była wówczas trzecim tego typu systemem na świecie, po kolejkach w Hiszpanii i Szwajcarii. Trasa składa się z 2 odcinków. Pierwszy prowadzi z plaży Praia Velmaria na wzgórze Morro da Urca, 220 metrów nad poziomem morza, drugi dalej na bochenek cukru o wysokości 396 metrów. Cała podróż trwa około 3 minuty. Dziś przeszklone kabiny mieszczą do 65 osób i przewożą nawet 2,5 tysiąca pasażerów dziennie. Pierwsze drewniane wagoniki kursowały aż do 1972 roku, czyli przez pełnych 60 lat. W 1979 roku kolejka wystąpiła w filmie z Jamesem Bondem, a akrobata Steve McPeak przeszedł po linie rozpiętej między szczytami, trafiając do Księgi Rekordów Guinnessa. Już pierwszy szczyt daje pełny obraz tego miasta. Z tej perspektywy można zobaczyć, jak Rio rozciąga się między górami a oceanem, jak plaże tworzą łup wzdłuż wybrzeża, a budynki łączą się z zielenią wzgórz. Casamento bom, só não vem quem tem outra fogueira pra pular e a barra da calça já queimou. Mané fogueteiro os estalos vai lançar e as bandeirolas. A to marmosetka, maleńka małpka, która mierzy około 20 cm. Do tego dochodzi jeszcze ogon, który bywa nawet dłuższy niż jej ciało. Waży między 230 a 320 gram. Najłatwiej rozpoznać ją po tych białych kępkach sierści przy uszach, trochę jak puszyste bokobrody albo sterczące pędzelki. Te małpki pierwotnie występowały tylko na północno-wschodnim wybrzeżu Brazylii, ale od lat 20. XX wieku rozgościły się też tutaj, w okolicach Rio. Zamieszkują lasy atlantyckie, czyli wilgotne, tropikalne lasy wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Brazylii. Ale równie dobrze odnajdują się w miejskiej zieleni i właśnie dlatego możemy je spotkać tutaj, przy Górze Cukru. Ich dieta jest naprawdę nietypowa. Spijają sok i żywicę z drzew, którą potrafią wydobywać swoimi ostrymi siekaczami. Do tego zjadają owady, owoce, nektar, ptasie jaja i nawet małe kręgowce, np. jaszczurki czy małe żabki. Wydają z siebie dźwięki przypominające piskliwe pi, które mogą się łatwo pomylić z ptasimi odgłosami. Co ciekawe, te dźwięki są spersonalizowane. Używają ich jak imion. Rozpoznają siebie nawzajem po konkretnym pi, co jest bardzo rzadką umiejętnością u zwierząt. Mas é só depois que o sol raiar. Eu quero ver o balanceio quando a quadrilha começar. Eu quero ver a Marie. Mas é só depois que o sol raiar. Czarny sęp z Rio żywi się padliną i odpadkami, ale nie pogardzi też jajami czy małymi zwierzętami.
Ma łysą, szarą głowę typową dla sępów, dzięki temu nie brudzi się przy żerowaniu. Mimo ponurego wyglądu odgrywa ważną rolę w sprzątaniu natury. Pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Szybuje na ciepłych prądach powietrznych, tzw. termikach, bez machania skrzydłami. Gdy portugalscy odkrywcy wpłynęli do zatoki Guanabara 1 stycznia 1502 roku, sądzili, że to ujście wielkiej rzeki. Nazwali to miejsce Rio de Janeiro, czyli styczniowa rzeka. Rzeki tu nie było, ale nazwa została i przeszła do historii. Za sobą zostawiamy wzgórze Urca, jeden z dwóch szczytów na trasie kolejki. Teraz czeka nas ostatni odcinek, około 1,5 km dalej i 200 metrów wyżej. Na sam szczyt Pão de Açúcar, czyli słynnego bochenka cukru. Na górze oprócz kawiarni i w niewielkiej kaplicy znajdziemy też sklep z pamiątkami, miejsce na piwo z widokiem oraz wejście na ponadkilometrowy szlak Pista Claudio Coutinho, który biegnie u stóp góry wzdłuż oceanu. Choć Pão de Açúcar ma zaledwie 396 metrów, wyrastając prosto z oceanu, sprawia wrażenie znacznie potężniejszego niż wiele wyższych szczytów w głębi lądu. Szybujące sępy na górze, marmosetki wśród drzew, a tam na dole jak zabawki wielkie statki towarowe suną przez zatokę Guanabara. To jedna z największych naturalnych zatok świata. Głęboko wcina się w ląd, ma ponad 130 wysp i niezwykle poszarpaną linię brzegową. Jest też ważnym szlakiem żeglugowym. Łączy Atlantyk z portem w Rio, jednym z największych w Brazylii. Leży blisko najgęściej zaludnionych i najbardziej uprzemysłowionych regionów kraju, więc dziennie przepływają tędy dziesiątki statków handlowych. Tuż obok, na malutkim pasie lądu, leży lotnisko Santos Dumont, gdzie ląduje się niemal prosto na wodzie. Bloki mieszkalne przy lotnisku i szeroka plaża Flamengo, codzienny widok mieszkańców Rio. Z tej wysokości miasto wygląda jak nierealna makieta. Góry, morze, niekończący się łuk plaży. To ten obraz, który zna świat. Słynne plaże Copacabana, to tam bliżej, i Ipanema, nieco dalej. Copacabana to 4 km historii, które prowadzą od rybackiej wioski przez złoty okres luksusu aż po dziś zatłoczone plaże pełne turystów. Rocznie do Rio przyjeżdża od 2 do 3 milionów zagranicznych turystów. Niemal każdy z nich trafia na Copacabanę. A do tego dochodzą jeszcze miliony Brazylijczyków, którzy przyjeżdżają tu z całego kraju. Z tej perspektywy Copacabana, nawet jeśli znasz ją tylko z piosenek czy pocztówek, robi większe wrażenie niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. Beton i zieleń w jednym kadrze. Chaos miasta i harmonia natury. Dla tego widoku warto było przelecieć ocean. Co w Rio naprawdę zachwyca? To właśnie ta chwila. Ten widok. Zjeżdżamy na dół. Teraz czas zobaczyć, jak ten raj wygląda z bliska. Idziemy teraz wzdłuż Copacabany. Chodnik w charakterystyczną czarno-białą mozaikę. Po lewej szeroka plaża i ocean. Po prawej głośna, ruchliwa ulica. 2 pasy w każdą stronę. Już w tym miejscu uderzają mnie kontrasty. Z jednej strony złoty piasek, fale, przestrzeń kojarząca się z wakacyjnym relaksem. Z drugiej strony hałas, spaliny i nieustanny, naprawdę męczący ruch samochodów. Plaża jest bardzo długa i szeroka. Z góry czy na zdjęciach robi wrażenie, ale z bliska coś tu nie gra. Albo może po prostu miałem inne wyobrażenie. Idąc wzdłuż brzegu, słychać muzykę z barów, są palmy, leżaki, drinki, klimat jak z katalogu. Ale wszystko dookoła wygląda na zużyte i zaniedbane. W powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach, który skutecznie odbiera ochotę na spacer, a tym bardziej na wejście do któregokolwiek z plażowych barów. Po drugiej stronie tej autostrady
Hotel za hotelem, rowery, ludzie na spacerze i obok, na chodniku, bezdomni śpiący na kartonach. Wszystko tu jest naraz, i wakacje, i codzienność. Rio mnie nie rozczarowało, ale ta najsłynniejsza plaża świata trochę tak. Na koniec pokój w hotelu Miramar. Hotel ma 5 gwiazdek i świetną lokalizację, tuż przy plaży. Na dachu znajduje się Infinity Pool i bar z widokiem na ocean. Jest też siłownia, sauna i restauracja. Sam pokój swoje już przeżył, raczej 4 gwiazdki niż 5, ale widok z okna jak z pocztówki. Copacabana, ocean, a w tle góra cukru. Może nie wszystko w Rio jest idealne, ale z taką panoramą naprawdę trudno narzekać. To miasto nie daje się zamknąć w jednym kadrze. Rio trzeba po prostu poczuć. Tu wszystko istnieje obok siebie. Piękne natury i chaos ulicy. Luksusowe hotele wzdłuż plaży i bieda, bezdomność, fawele, czyli tutejsze slumsy, które wspinają się na wzgórza tuż za nimi. Zabawa, muzyka i codzienna walka o przetrwanie. I może właśnie to wszystko razem tworzy ten niepowtarzalny klimat, który sprawia, że Rio zostaje w pamięci na długo. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę lub komentarza. A jeśli chcesz zobaczyć więcej, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału.